Dzień dobry, nazywam się Filip Żanowski i od prawie 20 lat jestem pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Legislacja, deregulacja, administracja. O co w tym wszystkim chodzi? Każda scena ma swój backstage. Zapraszam na zaplecze systemu. Dzień dobry Pani Ministro, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Wiemy, że to jest taki bardzo aktywny czas. Chciałem zapytać Cię o perspektywę o prezydencję z innej perspektywy, w ten sposób, z perspektywy narzędzia sprawowania władzy. Czy Pani, patrząc od strony wewnętrznej na prezydencję, zakłada, że Unia Europejska, która może tak funkcjonować jeszcze przez lata, czy coś na przykład w systemie sprawowania władzy, coś trzeba dzisiaj już zmienić? To po kolei. Zacznijmy od samej prezydencji. To jest pewne narzędzie, to jest funkcja, którą kraj członkowski ma obowiązek sprawować. I w tym układzie, kiedy mamy 27 państw Unii Europejskiej, co 13,5 roku państwo członkowskie sprawuje prezydencję. Dla mnie prezydencja jest też taką egzemplifikacją pełnej demokracji w Unii Europejskiej, bo narzędzie prezydencji wskazuje, że każdy kraj, niezależnie od tego, ilu ma mieszkańców, jaki ma produkt krajowy brutto, to jego siła jest taka sama. I mały kraj sprawuje prezydencję i duży kraj sprawuje prezydencję. Nie różnicujemy tutaj. Tak jak przy różnych metodach liczenia głosów wewnątrz Unii Europejskiej ma już znaczenie to wielkość kraju, liczba mieszkańców, to tutaj każdemu krajowi należy się te pół roku, kiedy sprawuje prezydencję. I teraz uwaga, to nie jest prezydencja w Unii Europejskiej, bo ja też przez ostatni czas słyszałam wiele wariacji na ten temat. Prezydencja w Unii, prezydentura Unii Europejskiej, zarządzanie Europą. To nie tak. Prezydencja dotyczy Rady Unii Europejskiej. No i teraz znowu rysując to w szerszym obrazku, mamy trzy najważniejsze instytucje. Mamy Komisję Europejską, jedyne ciało, które ma inicjatywę legislacyjną, co też jest bardzo ważne. Z drugiej strony mamy Parlament Europejski, który myślę, że wszyscy najczęściej znają z wyborów europejskich. Po środku jest Rada. Czym jest Rada? Rada jest spotkaniem ministrów, Rada Unii Europejskiej jest spotkaniem ministrów z całej 27. I teraz my jako kraj prezydencyjny przewodzimy obradom tej 27, czyli de facto próbujemy wypracować kompromis. Naszym zadaniem jest wypracowanie kompromisu, bycie na pozycji tak zwanego honest broker, czyli my w tym momencie nie występujemy jako kraj członkowski, tylko musimy z pozycji takiej niezależnej rozstrzygać i prowadzić negocjacje do przodu. To też nie znaczy, i to jest kolejny mit, że my w tym czasie nie możemy wyrażać swojego zdania jako państwo członkowskie. Jak najbardziej możemy, tylko robimy to równolegle. Jesteśmy prezydencją i tutaj jesteśmy obiektywni, niezależni i prowadzimy do finału negocjacji, ale możemy też jako państwo członkowskie się sprzeciwić czemuś. Czyli w najbardziej ekstremalnej sytuacji, jako prezydencja dostajemy dokument z komisji, który kładziemy na stole, ale równocześnie będąc państwem członkowskim, Polska podnosi rękę, jesteśmy przeciwni. Taki przypadek miał miejsce podczas prezydencji szwedzkiej, kiedy na stół trafiło Nature Restoration Law. Prezydencja szwedzka położyła to na stole, bo musiała i zaraz pewnie też o tym sobie powiemy, dlaczego musimy pewne rzeczy robić, ale Szwecja jako państwo członkowskie zagłosowała przeciw. Ten instrument, on został ograniczony traktatem z Lizbony, bo przed traktatem z Lizbony też premier, czy szef rządu, czy szefowa rządu danego państwa sprawującego prezydencję była zarazem szefem Rady Europejskiej, czyli tego spotkania liderów. Traktat z Lizbony wprowadził nową instytucję, stałego szefa Rady Europejskiej, był nim między innymi Donald Tusk, teraz jest Antonio Costa, czyli ten wątek przewodzenia szczytom, zwoływania szczytów unijnych, on od prezydencji odpadł. Teraz prezydencja zajmuje się tylko tą pracą w Radzie Unii, czyli pracą razem z ministrami. I pytał pan o to, czy to jest efektywne. Moim zdaniem daje to, i tu ja bardzo doceniam też, że zostało to skonstruowane w taki sposób, że kraje członkowskie sprawują prezydencję w trójkach, czyli w tak zwanym trio. My pracujemy razem z Danią i Cyprem. I kiedy spojrzymy na konstrukcję tych trójek, to one są dobrane w taki sposób, żeby podczas takiego półtorarocznego setu te kraje były bardzo zróżnicowane. Wielkością, położeniem geograficznym, zdaniem na różne tematy, tak żeby faktycznie zachować pełen obiektywizm prezydencji i żeby te interesy narodowe za bardzo przez tą prezydencję nie przesiąkały.
To jest oczywiście pewien też sprawdzian dla ministrów z danego kraju członkowskiego, ich sprawności negocjacyjnej, ich widzenia przyszłości i znowu moment, kiedy dany kraj sprawuje prezydencję, jest też nie bez znaczenia, bo my jesteśmy w wyjątkowym momencie teraz, początek cyklu instytucjonalnego. Co to oznacza? Mamy nową Komisję Europejską. I teraz, kiedy zaczęłam pracę, dowiedziałam się, że nasza prezydencja przypada na początek nowego cyklu instytucjonalnego. Na początku było to pewną trudnością, bo mamy przygotować program prezydencji, ale jeszcze nie wiemy, kto wygra wybory europejskie, nie wiemy, kto będzie w nowej Komisji Europejskiej, więc nie wiemy, co Komisja położy na stole. Ale potem okazało się, i dzisiaj widzę to jako ogromną zaletę, bo kiedy tworzyła się nowa Komisja Europejska, my jako prezydencja, która ma zaraz nastąpić, bardzo dużo pracowaliśmy z nową komisją, żeby to, co komisja, bo komisja zawsze na początku chce pokazać plan na 5 lat, żeby to szło in line z tym, co my proponujemy jako prezydencja. W moim odczuciu to się udało. I teraz pewnie pojawia się pytanie, jak mierzyć skuteczność prezydencji. O tym się dosyć szeroko mówi i to nie jest takie proste. Nie spodziewajmy się efektu na poziomie legislacyjnym, bo tutaj, tak jak pani ministra powiedziała, komisja ma inicjatywę, ale możemy się spodziewać wypracowania pewnego rodzaju kompromisów, co też przy takim składzie Unii nie jest rzeczą łatwą. Tak, to nie jest rzecz łatwa, ale też chciałam wrócić do tego słowa załatwić, bo bardzo często też słyszę, że skoro mamy prezydencję, załatwmy coś dla Polski. Przyzwyczailiśmy się do załatwiania, dowożenia. Ale przede wszystkim uważam, że kraj członkowski, że polski rząd sprawy dla Polski załatwia permanentnie. Nie tylko podczas prezydencji. Uważam, że tu jest pewne niezrozumienie. Prezydencja, mówię, jest narzędziem do sterowania ruchem prac. Można to trochę, bo to nie na wszystkich wymiarach się zgadza, ale trochę porównać prezydencję do funkcji marszałka Sejmu. Jeżeli założylibyśmy, że inicjatywę legislacyjną ma tylko rząd, a nie posłowie, to tak samo marszałek Sejmu dostaje ustawę z rządu i wprowadza ją pod obrady. I to na tym polega też właśnie funkcja prezydencji. I teraz jak mierzyć tą skuteczność? Był czas, kiedy mierzono skuteczność prezydencji ilością domkniętych negocjacji, czyli komisja przedstawia akt prawny i moment, kiedy wewnątrz Rady udaje się osiągnąć kompromis, czyli pomiędzy państwami członkowskimi i jeszcze w rozmowach z parlamentem, bo prezydencja nie tylko wypracowuje kompromis pomiędzy 27, ale potem reprezentuje 27 w rozmowie z komisją i z parlamentem, czyli w tak zwanym trilogu. I kiedyś mierzono to, ile aktów prawnych trafia na stół prezydencji i ile zostało domkniętych i robimy ranking, kto był najbardziej skuteczny. Tylko w momencie, tak jak my trafiamy na początek nowego cyklu instytucjonalnego i komisja bardziej otwiera dyskusję niż wysyła nowe akty prawne, to nasza prezydencja nie będzie prezydencją, która domknie rekordową liczbę negocjacji. I teraz w ogóle otwieramy nowe zagadnienie, bo pytanie, czy w przeregulowanej Unii Europejskiej powinniśmy się ścigać, widzę, że pytanie zostało następne właśnie podkreślone. Pytanie, czy w przeregulowanej Unii Europejskiej powinniśmy się ścigać na ilość przyjętej legislacji? Ja uważam, że nie. Deregulacja i administracja jutra, więcej przepisów to nie znaczy lepiej. Chyba absolutnie uważam, że jasno więcej zostało przepisów, powiedziane, tak, że musimy trochę upraszczać i musimy deregulować. Z pani doświadczenia, pani ministro, i tego krajowego, porozmawiamy zarówno o tej administracji krajowej, jak i administracji europejskiej, czego nie powinniśmy robić. Dlatego, że ta deregulacja dla mnie, jako dla naukowca, to jest przede wszystkim uwolnienie tych procedur, które nie wymagają udziału administracji. To znaczy tam, gdzie rzeczywiście rynek działa. I taki był cel Unii Europejskiej, to znaczy regulujmy tam, gdzie rynek sobie nie radzi, jednocześnie stymulujmy rynek, żeby on sobie dobrze radził. Problem regulacji, deregulacji jest chyba jednym z czołowych przesłań. Taki mały mindset. Żeby coś zmienić, to potrzebne są dyrektywy, rozporządzenia, czy na poziomie krajowym ustawy. To jest wielki problem, więc nie ścigajmy się na ilość ustaw, ścigajmy się na skuteczność. To znowu szerokie zagadnienie, to po kolei. Faktycznie w Parlamencie Europejskim w tej kadencji stworzono nowe komisje. To prawda. Ale akurat, że stworzono nowe komisje, to ja jestem za, bo ostatnie lata pokazały pewne braki w tej koncepcji Unii Europejskiej. Unia Europejska co do zasady nie zajmuje się polityką zdrowotną i nie zajmuje się polityką obronną. Ale ostatnie lata, pandemia i wojna na Ukrainie pokazały, że to jest pewnego rodzaju deficyt Unii.
Cieszę się z tego, że jak na Unię Europejską, to w miarę szybko nastąpiła reakcja. To znaczy, mimo tego, że Unia nie zajmuje się polityką zdrowotną, bardzo szybko na przykład wszedł temat wspólnych zakupów szczepionek. I jedna z komisji, która powstała teraz w parlamencie, to jest dokładnie komisja zajmująca się zdrowiem. Czyli wynika to z tej refleksji, że działaliśmy sobie wspaniale, tylko że jak przyszła pandemia i wszyscy nagle się zwrócili do Brukseli, no przecież jak coś się dzieje, no to tam ktoś wie, co robić. Ktoś ma jakiś europejski plan. No i okazało się, że tutaj mamy lukę. I tą lukę wypełniono. Jeżeli chodzi o obronność, to ja mam też, tak jak słusznie pan powiedział, doświadczenie pracy w Komisji Europejskiej. W roku 2016 zaczęłam pracę w Komisji Europejskiej. Pracowałam w dyrekcji do spraw rynku wewnętrznego. I moim obszarem działań była polityka kosmiczna i obronna. Dlaczego o tym mówię? Bo w dyrekcji DG Grow zajmującej się rynkiem wewnętrznym, w którym pracowało, jeśli dobrze pamiętam, około 3000 osób, to polityką obronną zajmował się jeden mały unit. Więcej osób było dedykowanych do samochodów, wtedy była sprawa Volkswagena, do rynku kosmetyków i tak dalej. Bo politykę obronność traktowano jako element rynku wewnętrznego. I to prawda. W kompetencja Unii co do obronności dotyczy tylko i wyłącznie przemysłu obronnego jako elementu rynku wewnętrznego. Obronność taka jak wspólne ćwiczenia, wspólne operacje, to jest kompetencja NATO. Ale znowu, wojna na Ukrainie pokazała, że choć Unia Europejska została stworzona jako ciało, które ma zapobiegać wojnie, no to jeśli mamy wojnę tuż za naszą granicą, to pytanie, czy jednak Unia nie powinna, to współdziałanie państw członkowskich nie powinno iść gdzieś krok dalej. I dzisiaj, niecałe 10 lat później, mamy już nie jedną komórkę, tylko mamy całą dyrekcję do spraw kosmosu i obrony i mamy komisarza do spraw obrony. Więc tu akurat, odnosząc się do pana rozmowy z przewodniczącą parlamentu, ja się cieszę, że pewne rzeczy rozszerzono, bo dostosowano Unię do tego, co się dzieje. W ogóle mam taką teorię, że Unia działa najsprawniej w trakcie kryzysów. I to jest odpowiedź na pytanie, moim zdaniem, dlaczego rynek wewnętrzny w pełni nie jest wdrożony. Bo nigdy tam nie mieliśmy większego kryzysu i my to wdrażanie rynku wewnętrznego właśnie robimy na tych takich planach długoletnich i to sobie spokojnie leci, tylko wciąż na przykład w zakresie usług ten rynek wewnętrzny jest mniej stworzony niż bardziej. A właśnie w tych tematach kryzysowych mieliśmy przyspieszenie. No i teraz wreszcie dochodzimy do tej deregulacji. Też uważam to za głębsze zagadnienie. 10-15 lat temu, kiedy patrzyliśmy na Unię Europejską, były państwa członkowskie, takie jak Niemcy, Francja, Włochy, o których mówiło się, że są ważnym graczem na arenie międzynarodowej, czyli w tym globalnym wyścigu była Unia, ale w sumie to były Niemcy, Francja, Włochy, też jako osobne byty. Dzisiaj, 15 lat później, moim zdaniem nikt już w Unii nie ma wątpliwości, że żaden kraj członkowski grając solo nie ma szans w globalnym wyścigu. To bardzo ważna teza, dlatego że Unia jako całość stanowi siłę. Świadomość tego, że wspólnie możemy więcej, jest siłą tej instytucji. Ale to jest właśnie, dokładnie, to jest dzisiaj właśnie największe wyzwanie stojące przed Unią, zachowanie jedności. I dlaczego o tym powiedziałam w pytaniu o deregulację? Bo uważam, że w momencie, kiedy wszystkie kraje członkowskie świadomie podejmą decyzję, że gramy wszyscy w jednej drużynie do jednej bramki, to rozwiąże nam się problem przeregulowania. Bo uważam, że jednym z powodów przeregulowania jest to, że kiedy akt prawny z komisji trafia na stół w Radzie, to kraje członkowskie swoimi poprawkami bardzo często celują w sąsiada. Nie myślą o krajach trzecich. Myślą o rywalizacji z sąsiadem. Zresztą o tym pisze Letta i Draghi piszą, że dzisiaj konkurencyjność w Unii Europejskiej rozumiemy nie jako konkurencyjność Unii Europejskiej jako całości do Chin, Indii czy Stanów, tylko rozumiemy jako konkurencyjność pomiędzy państwami członkowskimi. I to jest jedna, uważam, z przyczyn przeregulowania, bo i państwa członkowskie apelują do Komisji o wprowadzenie gdzieś dodatkowych przepisów i potem w Radzie się pojawia ten problem. Co więcej, jeszcze jest jeden problem. Tak jak Komisja przygotowuje prawo, które podlega impact assessmentowi, to po tych poprawkach w Radzie tego impact assessmentu już nie ma.
To jest oczywiście proces nie na naszą prezydencję. To nie jest proces, który szybko da się zakończyć, choć uważam, że to jest najwyższy czas, żebyśmy podjęli taką decyzję. I myślę, że świetnym testem będzie kwestia przyszłości AI Act. Bo w sprawie AI Act mamy dokładnie dwie przeciwne opinie. Jest grupa, która mówi za szybko. Unia Europejska była pierwsza, która wprowadziła regulację AI. Dzięki temu big techy nie chcą u nas inwestować. Pozbyliśmy się startupów technologicznych. To był błąd. Ale jest druga grupa, która mówi tak. Żaden kraj członkowski solo wobec big techów nic nie znaczy. A jeżeli w naszym imieniu wypowiada się jako całości Komisja Europejska, wtedy jest w stanie coś wywalczyć. I moim zdaniem, i chciałabym też, żeby dyskusja, i wiem, że pan premier Gawkowski taką planuje, w trakcie polskiej prezydencji odbyła się na ten temat, dobra, to która z tych grup miała rację? Bo to też właśnie pokaże, czy działamy jak jedna pięść, jak to czasem mówią politycy, czy rozmieniamy sprawę na drobne, bo Unia ma minusy, ale ma też ogrom plusów. I myślę, że też jest ważne, żebyśmy w narracji, i to się staramy też robić przy tej prezydencji, byli w tej fazie eurorealizmu, bo Polacy po 21 latach w Unii Europejskiej zdają sobie sprawę, że to nie jest organizm idealny. Też trudno, żeby był idealny, łącząc 27 państw. I ja myślę, że to też jest coś, o czym bardzo często my w Polsce jednak nie myślimy, no bo myślimy przez swoją perspektywę, czemu ta Unia się na coś tam nie zgodziła. Ale kilka lat w Brukseli pokazuje, jak w soczewce, jak różne są te interesy. Coś, co dla nas w Polsce jest super ważne, na drugim końcu Unii albo o tym w ogóle nie słyszano, albo interes jest dokładnie przeciwny. I teraz trzeba te wszystkie interesy połączyć i to jest prawdziwe wyzwanie dla prezydencji. To znaczy, żeby te spotkania, które się odbywają, poruszając tak różne interesy poszczególnych państw członkowskich, wypracować coś, co jest niezwykle trudne, jest kompromisem. No i teraz tutaj dwie rzeczy, które dotyczą całej Unii, wszystkich instytucji, nie tylko Unii, ale wszystkich instytucji na świecie. To jest komunikacja. Bardzo ważny element, dlatego że trudno jest zakomunikować generalnie podmiotowi, który rządzi, który sprawuje władzę, trudno jest komunikować swoje sukcesy, bo one są odroczone w czasie, więc żeby ludzie rozumieli, co się dzieje. Dwa, to jest leadership. Znaczy widzimy, że dzisiaj w zmieniającym się makroekonomicznym otoczeniu potrzebni są liderzy. Dzisiaj potrzebni nam są ci, którzy będą za tą zmianą podążać. I pytanie takie, które pojawiło się od studentów wielokrotnie, czy wracając na chwilę do tej deregulacji, czy przydałby nam się taki Elon Musk, który by przyszedł i zreformował Unię Europejską? Bo my jako administratywiści patrzymy trochę na te jego opowieści, ile tysięcy stron potrzeba, żeby dostać pozwolenie na budowę dla fabryki Tesli. My to znamy z własnego podwórka. Znaczy to się dzieje w Polsce, to się dzieje w Niemczech, to się dzieje w Hiszpanii. To jest właśnie przestrzeń dla gigantycznej deregulacji, tylko żeby przejść od słów do czynów, potrzeba lidera z odpowiednią polityczną siłą. Pytanie, czy w takim procesie, w jakim jesteśmy, 27 państw, konsultacje, rozmowy. Na poziomie komisji no, główna praca odbywa się w deskach, no bo to tak trochę wygląda, że wypracowywanie tych merytorycznych uzgodnień, czego nie widać. Tego nie widać na pierwszych stronach gazet. To są tygodnie, miesiące, czasami lata pracy, rozmowy o symbolicznym zdaniu, które dla danego kraju członkowskiego ma znaczenie, czy to ekonomiczne, czy symboliczne. Komunikacja się bardzo zmieniła. To też pewnie pan wie, może państwo to pewnie tego nie pamiętają, ale przez kilkanaście lat byłam dziennikarką i wtedy, kiedy pracowałam w ówczesnych wiadomościach, serwis wieczorny informacyjny w Polsce oglądało 7-8 milionów ludzi. Dzisiaj ogląda około 1 miliona. Co znaczy, że nie wystarczy pojawić się w wieczornym serwisie informacyjnym, tak jak onegdaj bywało, żeby cała Polska o czymś się dowiedziała. Bardzo rozproszyły nam się źródła informacji. Starsze pokolenie korzysta z mediów tradycyjnych, ten środek to jest głównie Facebook, młodzi ludzie to jest TikTok, już z tego co słyszę nawet nie Instagram, ale w dużej mierze media społecznościowe. Czyli po pierwsze trzeba zadbać o bardzo różne kanały dotarcia, żeby mieć pokrycie w całym społeczeństwie. To raz. Dwa, to co zmieniły media społecznościowe, to naszą konsumpcję informacji. Jest coś takiego jak efekt złotej rybki, który mówi o tym, kiedy wyobrazimy sobie złotą rybkę i popukamy w jej akwarium, to ona do miejsca, w które popukaliśmy, podpłynie i wytrzyma około 10 sekund z noskiem, czy nie wiem co ma ryba, nie jestem ichtiologiem, z tym dzióbkiem z przodu, patrząc skąd ten impuls wypłynął.
I tak, ta koncentracja uwagi. I w przypadku ludzi dzisiaj efekt złotej rybki trwa około 8 sekund. Czyli my skupiamy się na 8 sekund. Pan też ma duży challenge jako wykładowca, żeby utrzymać uwagę studentów. 55 minut, muszę powiedzieć, to jest maksimum. No właśnie. Moim zdaniem tu jest wciąż słabość Unii, że komunikat jest 20-stronicowym dokumentem. I nikt go nie czyta. I nikt go nie rozumie. I tą, nie chcę powiedzieć wojnę komunikacyjną, ale tutaj Unia przegrywa. Jest zarzut, który jest w 4 słowach i jest odpowiedź, której nikt nie jest w stanie wysłuchać do końca. I to jest dzisiaj ogromne wyzwanie komunikacyjne. Uważam, że to, co dzieje się w Stanach, jest w dużej mierze oparte właśnie o tej wiedzy, że ludzie absorbują bardzo krótkie komunikaty. To już zresztą Trump robił w kampanii w 2016 roku, kiedy mówił build that wall, made America great again. To są bardzo Weźmy krótkie, Grenlandię. proste do zrozumienia komunikaty. I my się musimy nauczyć tak komunikować. I oczywiście to znowu stoi w sprzeczności, ale skoro my robimy bardzo skomplikowany proces, to jak my możemy to komunikować jednym zdaniem? Ale uważam, że to też jest kwestia właśnie tego strong leadershipu, który jest w stanie powiedzieć, no, ja rozumiem, że wszyscy państwo tutaj tyle elementów włożyli do tego, co wypracowaliśmy, ale żeby ludzie to zrozumieli, to my musimy ten komunikat maksymalnie uprościć. I reformy. Trudna reforma, która przynosi efekty dopiero po czasie, też uważam, że wymaga silnego lidera, który jest w stanie to ustać. Rozmawialiśmy przed programem. Dla mnie o najlepszym przykładzie z historii Polski, czyli premier Jerzy Buzek, Zdecydowanie. który wprowadził ogromne emocje, ogromne reformy. Kiedy odchodził ze stanowiska, był najbardziej znienawidzonym premierem. W rankingach popularności był absolutnie na samym dole. Dzisiaj, po latach, jest uwielbiany. Ale to wymagało wielu lat i wielu poświęceń z jego strony i ogromnej determinacji wtedy, że ustał wprowadzenie tych reform. I niestety to jest, świetnie pan to zdiagnozował, problem rządzących zawsze, że wprowadzenie czegoś musi dać chwilę na pokazanie efektów. A z drugiej strony zawsze jest opozycja, która mówi tu, teraz, w tej chwili. I to samo dzieje się też w tej relacji Unia Europejska, przeciwnicy Unii. Bo przeciwnik Unii siada i mówi, czemu nie ma tego i tamtego. No to nie jest takie proste, to chwilę musi potrwać. Ale media społecznościowe, i znowu wracamy teraz do tej teorii komunikacji, media społecznościowe niestety dały coś jeszcze. Fake newsy. Media społecznościowe nie były tworzone jako źródło informacji, a źródłem informacji się stały. Media społecznościowe, Facebook miał być Facebookiem, wymienianiem się zdjęciami z kolegami, koleżankami ze szkoły. A okazuje się, że dla większości Polaków staje się źródłem informacji. Podstawowym. Podstawowym. Tylko różnica pomiędzy portalem informacyjnym, przykładowym Onetem, czy Wirtualną Polską, a mediami społecznościowymi jest taka, że w portalu jest wydawca, dziennikarz, ktoś odpowiada za treść, ktoś weryfikuje treść informacji. W mediach społecznościowych tego brakuje. I to jest kolejne wyzwanie, na które my też musimy w Polsce odpowiedzieć, że owszem, euroentuzjazm trochę opada, ale są niestety siły za wschodu, które mocno pchają dezinformację w kierunku tego, żeby pokazywać, że Unia jest w ogóle najgorsza na świecie. I niestety w pewnych miejscach w Polsce trafia to na podatny grunt. I to jest czymś, z czym chcę się zmierzyć i próbuję się mierzyć, bo też jako korespondentka relacjonowałam Brexit. I moment, kiedy Cameron wyszedł z pomysłem, to jest pomysł na kampanię wyborczą, zapytajmy Brytyjczyków, czy chcą być częścią Unii Europejskiej, no niewinnym pomysłem, który skończył się gigantycznym tąpnięciem dla Wielkiej Brytanii i dla Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo głowami Brytyjczyków zawładnęły właśnie po raz pierwszy fake newsy i tak mocno media społecznościowe. Dzisiaj już widzimy w Europie więcej takich przypadków. Ostatnio mieliśmy case Rumunii podobne. Ale my też musimy na to reagować. Dlatego uważam, że w tej komunikacji o Unii Europejskiej zejdźmy z tej komunikacji tylko o unijnej fladze i śpiewaniu Ody do radości. Mówmy jasno. Gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, mając dzisiaj wojnę za naszą granicą, to gdzie byśmy byli? To jest pytanie dla przeciwników. Ale też mówmy tak, owszem, jest przeregulowana i staramy się zrobić wszystko, żeby tą Unię zderegulować.
faza eurorealizmu jest naturalna. I ja też nie mam nic przeciwko, żeby ktoś był przeciwny Unii Europejskiej. Każdy ma prawo do swojego zdania. Tylko niech tą decyzję podejmuje na faktach, a nie na fake newsach. I to jest ogromne wyzwanie, które nie jest wyzwaniem przyszłości, jest wyzwaniem tu i teraz. Regulacja fake newsów, rozwój sztucznej inteligencji w kontekście fake newsów. Dzisiaj AI sprawia, że trudno nam rozróżnić na ekranie komputera, czy to ja jeszcze starodawnie mówię komputera, bo przecież młodzi ludzie dzisiaj pewnie bardziej mówią tylko o telefonie. Czy osoba, którą widzę i mówi do mnie z ekranu, to jest naprawdę ta osoba. No i tutaj dochodzimy do też ważnego punktu dla rozwoju, dla zmiany administracji, czyli do technologii. Na przykład sztuczna inteligencja jest taką technologią, która może ułatwić i zderegulować, dlatego że możemy wyjść z części ograniczeń, z części wydawania decyzji, szukać automatyzacji procesów, czy z drugiej strony nie, bo to też, rozumiem, że też na to trochę czekamy, bo to jest taka trochę strategiczna decyzja na poziomie Unii Europejskiej, jak będziemy podchodzić do określonych technologii. Sztuczna inteligencja jest już gdzieś obecna, no bo chociażby my też w prezydencji korzystamy, tłumaczenie konferencji prasowych odbywa się właśnie przez Eleven Labs, czyli startup polski, który właśnie korzysta ze sztucznej inteligencji. Ale z drugiej strony, na przykład spotkania ministrów dalej tłumaczone są przez certyfikowanych tłumaczy Komisji Europejskiej. Myślę, że to jest kwestia zaufania nowym technologiom i to jest bardzo filozoficzna dyskusja. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek z tymi tłumaczeniami, bo to jest prawdziwy backstage, dlatego że jak ja się dowiadywałem, dlaczego jest cała instytucja, nie wiedziałem o tym, że Rada zapewnia na przykład część tłumaczeń, to jak się dopytywałem, dlaczego jest taka, to się dowiedziałem, że chodzi o wiarygodność tłumaczenia. Tak, dokładnie. Ktoś mi wytłumaczył i muszę powiedzieć, że tutaj byłem zaskoczony. Ktoś mi powiedział, słuchaj, każde słowo ma znaczenie. Znaczy nie możemy mieć przypadkowych tłumaczy, którzy nagle źle zinterpretują, załóżmy, że przez przypadek, dlatego że to są tak dynamiczne i newralgiczne procesy, że ktoś się potem może obrazić i nie wróci przez pół roku. Czyli jak mamy pogodzić interesy 27 państw w bardzo specyficznych tematach, no bo pamiętajmy, że Rada obraduje w 10 formatach, w jednym z nich nie przewodzi polski minister, to jest Rada do Spraw Zagranicznych, FAC, tam ma tę kompetencję najwyższa przedstawiciel, ale w pozostałych formatach jest to teraz po naszej stronie w trakcie prezydencji. I mamy na przykład Radę Agri-Fish. I rozmawiamy o konkretnych rozwiązaniach technik genomowych przy produkcji roślin. I tutaj ktoś musi mieć po pierwsze specjalistyczną wiedzę, żeby umieć krosować pomiędzy językami to, co się pojawia i dokładnie to, co pan powiedział. Jakiś taki misunderstanding w tym tłumaczeniu, przekręcenie słowa może wywalić całą układankę negocjacyjną. Dlatego faktycznie DG-SKIK, czyli instytucja Komisji Europejskiej, oferuje prezydencji tłumaczenia. Te tłumaczenia też są w różnych reżimach, bo nie zawsze wszystko jest tłumaczone na wszystkie języki, najczęściej na 6, ale jest to absolutnie robione przez tłumaczy i to jest faktycznie gigantyczna operacja logistyczna. My przed prezydencją musimy już mieć wylistowane, ile tych spotkań będzie, w jakich językach się będą toczyły, ile będą trwały, no bo oczywiście tłumacze też mają zagwarantowane swoje warunki pracy, żeby zachować świeżość umysłu, jak długo mogą prowadzić, w jakiej wielkości mają być budki do tłumaczeń. To jest ogromna operacja logistyczna, o której pewnie dzisiaj już nie będziemy opowiadać o tych kulisach. Logistyka prezydencji, bo ja Tak. muszę powiedzieć, że tutaj z dużym szacunkiem podchodzę do tego, że w 11 miesięcy udaje się zrobić tak skomplikowane, no muszę powiedzieć, wydarzenie, które ma kilka różnych warstw. A najważniejsza ta warstwa dla nas, przynajmniej ta warstwa, kiedy jesteśmy w dwóch czapkach, czy jako kroj członkowski, jako ten, który przewodniczy, jesteśmy w stanie to, co dzieje szukać się przy stole. to się dzieje przy Rozwiązania stole, polityczne, rozwiązania legislacyjne, ale istotnie to jest tylko jeden z wymiarów prezydencji, bo mamy tą, jak pan nazywa, czapkę polityczną, czyli dokładnie to, czym się zajmujemy. I tu jest największa rola koordynacyjna stałego przedstawicielstwa, czyli pani ambasador Agnieszki Bartol i wszystkich tych, którzy pracują w Brukseli. Zresztą z polskiej administracji do naszego przedstawicielstwa na prezydencję do Brukseli wyjechało dodatkowe 140 osób, które wzmocniło tamtą ekipę. Oni na co dzień prowadzą te rozmowy, oni na co dzień współpracują z instytucjami. Potem mamy tą drugą czapkę właśnie organizacyjno-logistyczną. Ponad 400 spotkań na terenie Polski, trzeba je gdzieś zorganizować, trzeba je ochronić, trzeba zbudować venue, trzeba dostarczyć catering, to jest ogromna operacja logistyczna. Potem mamy tą warstwę promocyjną, bo częścią prezydencji też
już jest ten walor promocyjny, pokazujemy program kulturalny, pokazujemy kampanię dotyczącą innowacji w polskim biznesie. No mamy taki czas, żeby się pokazać w Europie i na świecie zresztą też. I czwarta noga to jest ta noga komunikacyjna. To my w imieniu Rady, jako prezydencja, komunikujemy ustalenia 27. I tutaj też z jednej strony każde słowo ma znaczenie, z drugiej strony komunikat musi być prosty i przystępny. W związku z tym faktycznie prezydencja jest operacją wielowymiarową, co było dla mnie nowością, ale bardzo miłym zaskoczeniem, to jak bardzo prezydencje wspierają się wzajemnie. Kiedy zaczęłam urzędowanie, to z moim zespołem polecieliśmy do Hiszpanii i do Szwecji, czyli do krajów, które chwilę wcześniej miały prezydencję, gdzie pracowaliśmy z zespołami, które właśnie ten projekt skończyły i wprowadzali nas w to, co wyszło, co nie wyszło, jak do tego podejść, co by zmienili, czego by na pewno nie zmieniali. I to nam dało bardzo duże, oczywiście poza wnioskami z 2011 roku, bo już o tyle jesteśmy w wygodniejszej sytuacji, że to nie jest pierwsza, a druga polska prezydencja, więc mamy wnioski z 2011 roku i to była oczywiście pierwsza lektura, ale druga to była właśnie nauka od poprzedników, jak oni pracowali nad tym procesem, a dopiero trzecim krokiem było wprowadzanie swoich nowości i ulepszeń, bo to, co zrobiliśmy przy polskiej prezydencji innego niż wszyscy, to myślę, że to jest pięć spraw. Pierwsze, duży dialog przy konstruowaniu programu prezydencji, Rada Przedsiębiorców do spraw prezydencji, Rada Organizacji Pozarządowych do spraw prezydencji. Z nimi konsultowaliśmy program i muszę powiedzieć, że z tych spotkań pojawiły się konkretne inicjatywy. Na przykład na Radzie Nieformalnej, bo to też powiedzmy, w Brukseli, w Luksemburgu odbywają się rady formalne, czyli te, które podejmują decyzje. Rady nieformalne odbywają się w państwie prezydencyjnym, tam głównie prowadzi się dyskusja. Podczas Rady Nieformalnej dotyczącej środowiska w Warszawie odbędzie się dyskusja o najczęściej powtarzanych fake newsach, o tym już dzisiaj rozmawialiśmy, dotyczącym polityki klimatycznej. To jest efekt pracy Rady NGO. Słyszałem o tym. Muszę powiedzieć, że ja oryginalnie związany z energetyką i z klimatem tak. uważam, że to jest świetna inicjatywa, dlatego że nie było do tej pory zestawienia faktów, takiego zestawienia faktów, a dosyć dużo możliwości polityki klimatycznej jest używana dzisiaj dosyć powszechnie jako Absolutnie. Jest to informacyjne jeden z narzędzie. najczęściej, Można bardzo mocno przestraszyć, można kogoś zachęcić, można kogoś zniechęcić do zmian, których jednym z liderów jest Unia Europejska, więc jako Dokładnie. Unia powinniśmy na ten temat mówić, powinniśmy mówić o faktach. Pani ministro, skorzystam jeszcze, ponieważ czas biegnie nieubłaganie. Ja mam z badaniu jedno bardzo ważne pytanie dotyczące Unii, ale też Polski, o taką trochę makrostrategię. To są bardzo skomplikowane systemy prawne, to są trudne instytucje, trudno się je zmienia, więc najważniejsze jest, żeby administracja wiedziała, dokąd zmierza w perspektywie 10-15 lat i tego mi czasami na poziomie, to jest komunikacja, to jest leadership, ale brakuje na poziomie Unii. Trochę czasami brakuje tego też na poziomie polityki krajowej, która występuje w innych sekwencjach, ale te 10-15 lat, no mamy realpolitik na świecie dzisiaj, króluje, więc musimy w jakiś sposób się w tej rzeczywistości odnaleźć. Dla mnie jedność Unii Europejskiej to jest chyba największy cel na te 10-15 lat. Jedność czy większa integracja? Jedność. Jedność. Bo integracja, ona też powinna się odbywać na różnych poziomach. To znaczy na przykład, bo też będziemy dokładnie odbywali podczas polskiej prezydencji, będziemy dyskutowali nad propozycją Komisji reformy polityk. I tak jak w polityce spójności, uważam, że musimy wrócić do decyzyjności regionów i ten model kamieni milowych, tego, że mamy warunkowość, Bruksela tak dużo decyduje, nie znając specyfiki w danym kraju członkowskim, tego nie uważam za dobre rozwiązanie. Uważam, że w polityce spójności powinniśmy mieć ogromną decyzyjność regionów. Dlatego mówię o tej centralizacji i integracji na różnych poziomach. Ale mówię o jedności, czyli o takim właśnie przekonaniu politycznym, że my tu działamy razem, a nie przeciwko sobie. I to jest, uważam, klucz do tego, żeby pójść dalej, bo my niestety jako Europa trochę przespaliśmy ostatnie lata. Chiny, Indie po cichu, powoli, do przodu, a my usiedliśmy w tym, że jesteśmy na świecie najlepsi. I to się zaczęło zmieniać. Ja myślę, że też potrzebna jest większa efektywność mechanizmów, które już są, bo to jest też nasz ogromny problem,
że my chcemy tworzyć kolejne prawo, bo coś nie działa, ale nie przestrzegamy prawa, które już jest. I to jest akurat w tym, czym zajmuję się najbardziej, czy na przykład równouprawnienie kobiet. Mówimy cały czas, no coś musimy zrobić. Traktaty unijne, konstytucje, wszystko gwarantuje równouprawnienie. Czy produkowanie kolejnych jakichś dodatkowych warunków prawnych w moim odczuciu wiele nie zmieni. Dużo trzeba zmienić w świadomości społecznej. Dlaczego o tym mówię? Bo też często mówimy, że to Unia decyduje, Unia coś tam, nikt na to nie ma wpływu. Jak spojrzymy z bliska na mechanizmy, które są w Unii Europejskiej, wpływu społecznego na decyzje, to on jest ogromny. Nikt tyle nie konsultuje z rynkiem, z obywatelami, co instytucje unijne. Tylko problem jest jeden. Obywatele tego nie wiedzą i z tego nie korzystają. Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej odsetek, jeżeli chodzi właśnie o partycypację obywateli w konsultacjach społecznych. No tu Więc mam... stworzenie kolejnych, wymyślmy 74. reformę, żeby to było jeszcze bardziej zdemokratyzowane, nie jestem przekonana. Uważam, że zacznijmy korzystać z tego, co jest. Pani minister, 3 takie pytania na koniec. Pani największe tak polityczno-historyczne inspiracje współczesne i historyczne. Drugie pytanie, można połączyć, dlaczego pani robi to, co pani robi. Trzecie pytanie, jak pani stworzyła taki zespół, który działa przy prezydencji, bo podobno jest świetny i jak pani zachęciła wszystkich tych, którzy na administrację patrzą z pewnym dystansem, żeby się włączyć w tak szalony proces. To zacznijmy od zespołu. Zespół faktycznie jest wyjątkowy, fantastyczny i myślę, że nietypowy jak na administrację, bo każda z osób wchodząca w ten projekt wchodziła ze świadomością, że to jest praca czasowa. Bo zespół prezydencji dzisiaj... Ściągnęła pani ludzi z rynku. Na Tak, pracę czasową ściągnęła pani. tak, To ludzie ja, z rynku dla są. nas, jako dla administratywistów, dlatego studenci o to pytają. Bo Mhm. mówią, że nie dość, że ktoś przychodzi na pewien określony czas, to jeszcze wychodzi jakby z rynków, wchodzi do administracji, więc... Ale to jest wyjątkowy projekt. Raz na 13,5 roku mój ten najbliższy zespół, czyli dyrektorzy, czy pan minister Szłapka, czy ja jesteśmy w takim wieku, że no, następna prezydencja już będzie bliżej naszej emerytury niż takiego rozkwitu zawodowego, więc kiedy jak nie teraz. Projekt wyjątkowy, który daje taką możliwość, że pomysł, który rodzi się w rozmowie i potem gdzieś jest skreślony ołówkiem, jego potem widać na całą Europę. To daje taką satysfakcję. To dzisiaj jest najpiękniejszy moment tego, bo przez ten rok siedzieliśmy, biegaliśmy do nocy i wszyscy tak na nas patrzyli, co oni robią, przecież nic nie widać, co oni robią, a oni ciągle chodzą, biegają, mówią, że terminy Zajęci. lecą jak taki po prostu w kreskówkach zajączek z teczką, że on tak szybko musi wszystko robić. Ale dzisiaj to wychodzi. Tu jest logotyp. Wczoraj wystartowały spotkania na Stadionie Narodowym. W przyszłym tygodniu startują w Muzeum Wojska Polskiego. Mamy cały kalendarz tych ponad 400 wydarzeń, delegacje, system akredytacyjny, no to wszystko się zaczyna realizować. Są momenty wzruszenia, bo moment, kiedy wybraliśmy logo dziecięce prezydencji, które pierwszy raz ktoś zrobił takie logo dziecięce i jeszcze zostało wydrukowane na materiałach i 8-letnia dziewczynka dowiaduje się, że to wygrała i jest zaproszona do kancelarii premiera i widzi swoje logo na tych materiałach, to jest w ogóle coś pięknego. Więc zespół faktycznie jest fantastyczny, niesamowita ekipa, bo przez to, dlaczego powiedziałam, że to jest ważne, że przyszli na ten projekt i wiedzą, że ten zespół się rozwiąże po projekcie, bo to znaczy, że tam przyszły osoby, które naprawdę chciały przy tym pracować. Nie przyszły osoby, które dobra, tutaj dobrze, źle płacą, albo no tutaj będę miał taką bezpieczną pracę przez najbliższy czas, tylko przyszli zapaleńcy, którzy wiedzą, że to się skończy, wiedzą, że to jest bardzo intensywne, ponad godziny stałe pracy, ale zobaczą fajny efekt i dzięki temu, uważam, udało się zbudować fajny zespół, z którym jestem dzisiaj bardzo związana. A teraz inspiracje i środkowe... dlaczego robię to, co robię? Tak. Robię to, co robię, bo lubię. Czy zawsze w wyborze tym, czym zajmowałam się w życiu, kierowałam się tym, żebym do pracy przychodziła z przyjemnością, nie podchodziła do pracy, że to jest narzędzie do zarabiania pieniędzy, tylko że to jest fajny sposób na realizowanie siebie. A wpływ na rzeczywistość, dlatego że pośród badań, które robiliśmy, osoby, które myślą o tym, żeby pójść pracować do administracji, dla nich bardzo ważnym czynnikiem jest wpływ na rzeczywistość, żeby kształtować to, co ich otacza na różnym poziomie. My rozmawiamy o administracji samorządowej, z panią ministrą o prezydencji, ale z różnymi przedstawicielami administracji. Wpływ na rzeczywistość, czy to jest coś ważnego? Jest coś ważnego, to jest też fantastyczny moment, kiedy właśnie na spotkaniu zgłasza się jakiś wniosek, myśl, która właśnie,
może zróbmy tak i tak, a po jakimś czasie to się zaczyna przekształcać w prawo, to zaczyna dotyczyć całej Polski. No to jest oczywiście świetne. Ale dla mnie też była kusząca i wyjątkowość projektu, i też połączenie z polityką unijną, bo ja z polityką międzynarodową jestem związana od lat i jako dziennikarka już relacjonowałam politykę międzynarodową. Pomimo tego, że jestem absolwentką gospodarki międzynarodowej, to potem kończyłam jeszcze i dyplomację, i stosunki międzynarodowe, i studia doktoranckie z międzynarodowych stosunków gospodarczych. Czyli ta polityka międzynarodowa zawsze była obecna w moim życiu. W ogóle polityka zawsze była obecna w moim życiu. I ja jestem z domu, w którym czytano gazety, w którym oglądano 7 dni świat. Po czasie miałam też okazję potem pracować w Panoramie razem ze świętej pamięci Andrzejem Turskim, który był dla mnie no po prostu super bohaterem, bo oglądałam go w 7 dni świat. Więc to wszystko sprawiło, poza oczywiście decyzjami moich szefów, że ktoś zdecydował się powierzyć mi tę misję. Dlatego jestem, gdzie jestem, inspirację. Dzisiaj bardzo naprawdę patrzę na wymienionego już dzisiaj raz Jerzego Buzka. Ten podziw dla tego ustania i konsekwencji w tym, co się chce wprowadzić. I też będąc w polityce, staram się inspirować ludźmi, bo miarą sukcesu w moim odczuciu w polityce jest też to, czy potrafi się ustać porażki. I to jest też świetny przykład. Oczywiście pan premier Donald Tusk i jego droga życiowa i jego takie zdecydowanie w tym, co robi i wizja tego, co chce robić. To jest bardzo inspirujące. Ale jest też na przykład Mika Brzeziński, córka Zbiga Brzezińskiego, która zainspirowała mnie też do walki o równouprawnienie. Ona opublikowała taką książkę Knowing Your Value o takiej pierwszej diagnozie luki płacowej, czyli tego, że kobiety i mężczyźni wykonując to samo, będąc tak samo przygotowani, są różnie wynagradzani. Więc faktycznie są takie osoby, które śledzę i które są dla mnie inspiracją. Bardzo dziękuję. To ja jako przedstawiciel Wydziału Prawa Administracji muszę powiedzieć, że premier Jerzy Buzek, pan profesor, jest świetnym przykładem, dlatego że na własnych plecach poczuł, co oznacza przeprowadzenie dużej, gruntownej reformy administracji. Dokładnie. I to jest duży szacunek dla tych liderów, bo to jest leadership, którzy na to decydują, dlatego że prawdopodobieństwo, że ktoś im podziękuje, jest stosunkowo małe. I bardzo Prawdopodobieństwo, odłożone w czasie. że zrobią coś dobrego, czyli uda im się przeprowadzić dużą zmianę na poziomie bardzo skomplikowanych instytucji, jest też bardzo ryzykowne i jednocześnie, jeżeli chcemy dostosowywać się do tego, jak zmienia się świat, to musimy brać udział w trudnych i skomplikowanych projektach i nie liczyć na to, że ktoś podziękuje. I płaci się za to, uważam, ogromną też cenę prywatną, bo zawsze duże poświęcenie dla pracy wpływa na życie prywatne, łączy się z dużym poświęceniem najbliższych i kiedy tego dobrego efektu z pracy zawodowej nie widać, to jest naprawdę trudny moment. Potrzeba nam dużo w Polsce, jak i w Europie, dam i mężów stanu. Czyli osób, które są w stanie wziąć na siebie ten ciężar tak skomplikowanych projektów, nie myśląc o sukcesie indywidualnym, tylko myśląc o tym, że bez tej zmiany po prostu kraj, wyobraźmy Dokładnie. sobie, jakby dzisiaj wyglądała Polska, gdybyśmy nie mieli podziału na samorząd terytorialny i administrację rządową. Zresztą ten samorząd terytorialny i tak przeżył swoje ciężkie ostatnie Piękne kilka już lat. na puentę pięknego momentu ostatnio doświadczyłam, kiedy byliśmy właśnie z panem profesorem Jerzym Buzkiem na konwencie marszałków województw i pan premier swoje przemówienie zaczął od tego, mówi: wszyscy tu jesteście dzięki mnie, bo gdybym nie zrobił reformy województw, to nie byłoby tutaj was 16 marszałków. Kropkę stawiamy, prawda? Kropkę stawiamy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, miło było, dziękuję.